Witam Państwa serdecznie na moim kanale Natalia Samary, Zdrowie, Uroda i Fitoterapia. Dziś o pasożytach. Czy wiecie, że w ludzkim ciele może zamieszkiwać aż około 300 gatunków różnych pasożytów? Wiele osób pasożyty ma, tylko że o tym nie wie. I jeżeli pasożyty są, bardzo często pojawiają się takie objawy jak bóle głowy, zawroty głowy, osłabienie, stany depresyjne, kaszel, astma oskrzelowa, bóle stawów, wysypki na skórze, w tym alergiczne i tak dalej. Pasożyty mogą się znajdować nie tylko w jelitach. One mogą być praktycznie wszędzie. W płucach, w sercu, w mózgu, w oku, w naczyniach krwionośnych, w naczyniach limfatycznych. Mogą blokować przepływ krwi i przepływ limfy. I dzisiaj z Wami porozmawiamy właśnie o najczęstszych pasożytach, gdzie mogą się znajdować w naszym ciele i jakie wtedy dają objawy, żebyśmy mogli się zastanowić, czy nie warto zastosować odpowiednie kroki i oczyścić swój organizm. Powiem Wam też dzisiaj, co pomaga na odrobaczenie, jak również co pomaga utrzymać ten nasz organizm w tak zwanej czystości, żeby nie było nawrotów infekcji pasożytniczych nawet po odrobaczaniu, co bardzo często niestety się zdarza. Dość znanym pasożytem jest glista ludzka. Ogólnie zamieszkuje jelito cienkie, ale może być w żołądku, może być w płucach. Znane są takie przypadki, kiedy w nocy pasożyt ten wychodził przez usta. Może też wędrować do serca, zatrzymując akcję serca. Może wywoływać arytmię albo nawet drgawki, jeżeli ten wędrujący pasożyt przewędruje sobie do mózgu. A zarazić się możemy poprzez jaja, które się znajdują w zanieczyszczonej wodzie, w zanieczyszczonych warzywach, owocach. Można powiedzieć, że jest to choroba brudnych rąk. Innym pasożytem z tej grupy nicieni jest włosogłówka. To jest mniejszy pasożyt niż glista ludzka i on oprócz tego, że zamieszkuje jelita, bardzo często wywołuje stany zapalne na śluzówkach. Może wywołać nawet zapalenie wyrostka robaczkowego. I ten pasożyt daje takie objawy jak krwawienie w układzie pokarmowym. Może powodować nadżerki, wrzody, stany zapalne, żołądka, dwunastnicy, jelit i niestety bardzo często nie jest diagnozowany. A ludzie na przykład mają anemię. To jest jeden z podstawowych objawów obecności tego pasożyta. Anemia, która ogólnie nie poddaje się leczeniu tradycyjnemu. Dlatego, że jest stan zapalny, nie wchłaniają się pierwiastki. Mało tego, jest jeszcze jakieś mikropęknięcie, ucieka krew, bo wywołuje właśnie ten pasożyt krwawienie w układzie pokarmowym. Kolejny pasożyt, który bardzo często znajduje się w organizmach ludzkich, to jest węgorek jelitowy. I to jest takie maleństwo, w odróżnieniu od glisty, która jest od 20 do 40 cm, to węgorek jest do 2 mm albo nawet mniejszy. Natomiast wywołuje ogromne spustoszenie w organizmie. Stany zapalne może wywołać w każdym organie, szczególnie układ pokarmowy, powoduje mdłości, powoduje, jeżeli jest jego za dużo, namnoży się, to nawet chudnięcie, bo na tyle mocno zaburza wchłanianie składników odżywczych. Natomiast na takich początkowych stadiach rozwoju, kiedy jeszcze nie występuje takie mocne chudnięcie i nikt nie szuka przyczyny, dlaczego te składniki się nie wchłaniają, warto zwrócić uwagę na skórę, bo ten pasożyt szczególnie powoduje, że pojawia się bardzo dużo różnego rodzaju pieprzyków, włókniaków, jakichś zmian, wysypek, swędzenia itd. Też wywołuje ogólne wyczerpanie, zmęczenie organizmu, zarówno fizycznie, że człowiek czuje tak, jakby ktoś go wypompował i nie ma siły, jak i takie wyczerpanie emocjonalnie. Przyczynia się do różnego rodzaju nerwic i stanów depresyjnych. Węgorek też jest takim pasożytem bardzo towarzyskim, chyba można tak go nazwać, bo wiecie Państwo, że rzadko się zdarza, że w ciele ludzkim jest jeden pasożyt. Najczęściej jest tych 2, 3 lub kilka. Ze względu na to, że pasożyty, kiedy trafiają do naszego organizmu, do naszych jelit przede wszystkim, stwarzają tam dla siebie odpowiednie warunki. I wtedy te warunki ogólnie są sprzyjające dla innych pasożytów. I zwykle tak jest, że jest kilka naraz i dlatego tak ciężko jest
pozbyć się infekcji, kiedy się pojawi, bo do tego potrzebne są różne kroki. Ale oczywiście to są 3 tylko takie najczęstsze, jest ich znacznie więcej i nawet jeszcze bardziej niebezpieczne. Filarioza. Pasożyt, który atakuje układ limfatyczny i może wywołać straszne obrzęki i zastoje limfy. I można nim się zarazić poprzez ugryzienie komarów lub jakichś myszek, najczęściej w krajach tropikalnych, gdzie czasami wyjeżdżamy na urlop. Rzęsistki atakują narządy rodne i mózg człowieka. Mogą też się znajdować w pęcherzyku żółciowym, wywołując zastój żółci i stany zapalne. Kolejny pasożyt to jest tasiemiec uzbrojony. Wywołuje chorobę o nazwie tasiemczyca. I tym jest niebezpieczne, że oprócz tego, że oczywiście jelita, bo tam może się znajdować, może też mieć takie jego cysty, mogą się pojawić pod skórą, w mięśniach, można czasami to nawet wyczuć. Takie małe, drobne zgrubienia pod skórą się pojawiają. Ale najbardziej niebezpieczne, kiedy takie cysty tworzą się na przykład w mięśniu sercowym albo tworzą się w mózgu, bo usunąć stamtąd można je tylko w sposób operacyjny. A wiadomo, że nie każda operacja na mózgu w ogóle jest możliwa. A nawet jeżeli jest możliwa, zawsze jest bardzo niebezpieczna. Zarazić się tasiemcem można poprzez spożywanie źle przyrządzonego mięsa wieprzowego. Takiego napółsurowego, gdzie po prostu te jaja nie zostały zniszczone poprzez obróbkę termiczną. No i jeszcze przywry. Taki pasożyt, który lubi tkanki miękkie, może być w wątrobie, w trzustce, w płucach. Może wywoływać takie objawy jak kichanie, mdłości, bóle brzucha, jakieś wysypki na skórze. Może wywoływać takie ogólne osłabienie, podwyższoną temperaturę ciała. I człowiek z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc czuje się coraz gorzej, a chorób pojawia się różnego rodzaju coraz więcej. Warto się zastanowić, czy nie ma pasożyta w organizmie, jeżeli coś takiego się dzieje. Ogólnie, jeżeli ktoś ma infekcję pasożytniczą przez dłuższy czas, to może zaobserwować, że nagle się pojawiają cysty, jakieś guzki, jakieś polipy. Warto, kochani, się odrobaczyć. Niestety większość osób mówi, że po co będzie się odrobaczyć, no bo skąd mógłby mieć te pasożyty? Nie ma styczności z żadnymi zwierzętami. Albo na przykład nie spożywa produktów odzwierzęcych, nie spożywa mięsa. No skąd może się zarazić? I skąd te pasożyty się pojawią? Wiecie, kochani, mogę taki przykład Wam przytoczyć z natury ogólnie niezwiązany z pasożytami. Na pewno Państwo kiedyś widzieliście takie owocówki, małe meszki. Skąd one pojawiają się? Postawisz na stole. Wydawałoby się bardzo ładne, nie zepsute, ale bardzo dojrzałe już jakieś owoce i nagle patrzysz na następny dzień, pełno jest tych meszek, które tam latają. Skąd się wzięły? Dla nich ten dojrzały owoc, który już jest zerwany z gałęzi, to gdzieś te procesy już takie utlenienia zaczynają się odbywać, to te muszki, owocówki tam po prostu wytwarzają się, bo to jest ich środowisko. A weźcie, szanowni Państwo, postawcie, jeżeli ktoś ma własną działkę, wiadro wody na kilka dni, gdzieś tam w cieniu, przykryjcie go jeszcze jakąś pokrywką, albo jeżeli ktoś robi gnojówki na przykład z pokrzywy, na pewno wiecie, że po jakimś czasie otwierasz, a tam jest pełno komarów. Skąd się tam wzięły? Albo jeżeli na łące jest woda, powstaje takie małe bagienko. Za chwilę w tym bagienku mamy kijanki i żaby. Skąd się wzięły? No właśnie. Będzie odpowiednie środowisko, to ono będzie zamieszkałe przez pewne formy życia. I jeżeli my z Państwem w naszych jelitach stworzymy odpowiednie dla pasożytów środowisko, to one się tam pojawią. I skąd mogą tam trafić? Skąd w ogóle to środowisko u nas takie się wytwarza w naszych jelitach? Poprzez pokarmy, które spożywamy. Mamy zbyt dużo pokarmów, które zawierają konserwanty. A jeżeli zawierają konserwanty, konserwant zabija bakterie, zabija nam naszą florę bakteryjną. Jak nie będzie naszej flory, która nas chroni, no to będzie flora
chorobotwórcza, również poprzez stosowanie leków i antybiotyków, które wyniszczają naszą florę i stwarzają warunki dla pasożyta, poprzez stosowanie cukru i produktów, które cukier zawierają, jak również produktów, które ogólnie wychładzają nasz organizm i powodują tworzenie się nadmiernej ilości śluzu. Tam, gdzie jest śluz, tam jest grzybica i tam są pasożyty. Pamiętacie Państwo, jest taki filmik u mnie na kanale, jakie produkty wywołują tworzenie się śluzu w organizmie. Sięgnijcie po to nagranie, bo te produkty warto wyeliminować, szczególnie jeżeli odczuwacie, że nie do końca z tą florą bakteryjną jest u Was w porządku. Co jeszcze możemy z Państwem zrobić oprócz stosowania diety? Diety żywej, bogatej w składniki odżywcze, ale z minimalną ilością konserwantów. Najlepiej, żeby to była żywność nieprzetworzona, w miarę możliwości oczywiście. Ale w naszych czasach tych przetworzonych produktów jest tak dużo, że stosowanie probiotyków stało się koniecznością. I ja polecam Państwu probiotyki, które są jednocześnie połączone z ziołami o działaniu antypasożytniczym, na przykład takimi jak wrotycz i goździki. Są takie gotowe produkty, które mogą wspomóc nasz układ odpornościowy, wspomóc nasze jelita, wspomóc naszą florę bakteryjną. Jak stosować, bo jest odpowiedni schemat stosowania takich suplementów diety. Ja Wam to wszystko napiszę w opisie pod tym wideo. Dodatkowo dam Wam dostęp do takiego poradnika, bo może nie każdy jeszcze ma, ze zwykłymi produktami spożywczymi, które też zawierają bakterie probiotyczne. Tak zwane probiotyczne produkty, gdzie będziecie mogli w domu takie produkty sporządzać i też w Waszej diecie, żeby one się znajdowały. Także po dodatkowe informacje sięgnijcie Państwo do opisu pod tym nagraniem. A ja bardzo Wam dziękuję dzisiaj za obecność, za Waszą uwagę i życzę dużo zdrowia. Z Wami była Natalia Samarec. Do zobaczenia w kolejnych nagraniach.